Widzicie, że z okien wychyliło się dwóch gości z karabinami i zaczynają do was strzelać. Lubiuśki lakier. Chylę się do niego i tak walę mu liścia w twarz i mówię: dla kogo pracujesz? Splunął ci krwią w twarz. Viper, pomogłabyś mi z tym? I tak biorę tą kulę z dzieckiem. Nie. Proszę, Nie. proszę! Nie. Witaj w roku 2070, w świecie, gdzie magia splata się z technologią, a ulice Seattle tętnią życiem zarówno w świetle dnia, jak i mroku nocy. Tutaj, w cieniach wielkich korporacji, nic nie jest takie, jakim się wydaje. W świetle reflektorów rozgrywa się gra między korporacjami Evo i Komatsu. Jednak w tle, daleko od oczu publiczności, toczy się niebezpieczna walka o to, kto zdobędzie przewagę w tych negocjacjach. Do takich zadań wynajmuje się ludzi z cienia, Shadowrunnerów. Zawsze w ranie jest ten moment, kiedy coś się dzieje nie tak. I to jest właśnie ten moment. Nitro, pędzisz ulicami, bo dostałeś call, że zaraz będą wypadać. Wy biegniecie korytarzem, trzymając lekko ogłuszonego gościa, którego robicie ekstrakcję na zlecenie korporacji. Wypadliście na zewnątrz, chyba musieliście uruchomić wcześniej jakiś alarm. Przed wami dwa wozy pancerne Lone Stara i wypadający z niego żołnierze, czy policjanci w pełnych pancerzach, a z boku wydaje się, że gość ma jakieś wysokie wykupione ubezpieczenie, bo kiedy go ogłuszyliście, automatycznie został wezwany dogwagon, i który też właśnie krąży nad ulicą, powoli zbierając się do lądowania. Nitro jest w pobliżu, zaraz będzie po was, żeby was odbić, a wy wypadliście właśnie przez drzwi i rzućmy sobie inicjatywę. Co, już wiecie, gdzie jest ten? Dobrze, ci, którzy wiedzą, to proszę im podać już. 16. 15. 16, 15. Chwileczkę. Będzie tak. 10. Viper. 22. John. Oj, Johnny. Dobra. To nie, czekaj, odwrotnie. Ostatnio byłem cały czas ostatni, więc... Ja zmieniłeś taki upgrade, że... Johnny, jako że jesteś najsilniejszy, to trzymasz gościa, który jest taki... Dostał parę razy Starcera, jest taki trochę nieprzytomny lekko, ale ciągnięty o własnych siłach korytarzem. Wypadliście przez te drzwi i widzisz taką sytuację, no ale włączyły się twoje naturalne refleksy, przyspieszone, i będziesz działał szybciej niż nawet policja, która była teoretycznie przygotowana na wychodzących runnerów. Dobrze, to powiedz mi, jak bardzo zależy mi na tym, żeby tego gościa ze sobą zabrać? Znaczy, generalnie to są pieniądze, nie? Jeżeli go nie zabierzesz, no to nie zarobisz. Okej, czyli trzymam go przerzuconego przez ramię, powiedzmy. Nitro dał wam update, będzie za 6 sekund, bo już robi dwie tury w języku gry. No dobra, w takim razie biorę, wypadając z tego budynku, trzymam tego gościa, widzę wszystkie... Ilu jest tych gości? Z policjantów? Jak widać, 6. 6. Dobrze, widzę w takim razie 6 lub wycelowanych prosto we mnie. Przypominam sobie, że nie mam żadnej broni strzelającej przy sobie. Widocznie... Masz, tak jak widać, są śmietniki i samochody, można się nimi ukryć chwilowo, żeby czekać na... Dokładnie to robię. Padam od razu, rzucam tego gościa za śmietnikiem, czy tam za jakimś takim kontenerem na gruz z jakiegoś remontu, i kucam obok niego, przyklejając się do ściany tego śmietnika, i pokazuję Nightshade, żeby się schowała. Mówię: policja! A ja to są. Ale ciebie tam nie ma. Ty też... Jest też. A, dobrze. To... No. Well, jak długo tu stoisz? Wszyscy w trójkę byliście. Okay. Nitro jako kierowca pilnował samochodu. Żeby nie budzić podejrzeń, to pilnował go ulicę dalej po prostu, tak? Ale jak tylko daliście znać, że wychodzicie, no to ruszył. Minicie.
Wpadłeś za śmietnik, pociągnąłeś gościa za sobą. Akcje dodatkowe możesz wydać na przykład na obronę pełną, tak? Znaczy główną akcję możesz wydać na obronę pełną. Dobrze. Dobra. Wpadłeś za śmietnik. Następna jest Knight. No dobrze, to... Śmietnik, numer auto, tam mówimy skąd będzie się do nas. Nitro będzie stamtąd przyjeżdżał, z tamtej strony. Zobacz, już tam. Już jest za Już jest z autem przygotowany. Czekaj, okej. To ja bym chciała, jestem w stanie, praktycznie stoję po zapie. Oni jeszcze nie otworzyli ognia, nie? Jeszcze nie. Nie zdążyli. Nie zdążyli, to za nic, może. Znaczy no, Nie szczelą. jest tak, że nie stali z wycelowaną bronią. Znaczy stali przygotowani, że ktoś zaraz wypadnie. Też pewnie to jest tak, że to jest high response team. Przyjechał, dopiero się wypakowali, rozstawili te barykady, żebyście nie mogli, żeby też mieć ochronę. No ale to nie celowali was, bo gdyby was celowali, to pewnie by otworzyli ogień, ale macie szansę zareagować, nie? Jestem w stanie... Nie, dobra, ja się poczekam na nich. Czyli co, chowasz się też, czy? Tak, tak. Dobra, możecie przesunąć. Ci, którzy się chowają gdzie, to możecie się przesunąć. Tak, ja właśnie tam. Nitro pędzi, tak? Czy coś chcesz jeszcze powiedzieć, zrobić, poza tym, że jedziesz? Jak sytuacja? Ty do was. Podaję. Jo. A, okej. Każdy ma swoją. Halo? Ale to Halo? nic. Mamy jakieś problemy na łączach, halo? Dawaj szybko. Pewnie nie wiedział, że trzeba szybko. Twoja kolej. Dobra, czyli teraz ta policja w tej rundzie powinna do nas strzelać na przykład? Jeżeli... ja jestem ostatni, więc wszystkich, których będę widział, prawdopodobnie będą strzelać, nie? Dobra, to ja w tym momencie chciałabym zrobić physical barrier, czyli taką ścianę, która by nas zasłaniała od Okej. kul. Sorcery plus charyzma? Jesteś szamanem, tak? Ona ma syn. Lubię na 2 metry, no. Dobra, mam 4 sukcesy. Dobrze, to wytworzyłaś tak między wami a policją barierę i jeszcze masz jakby ruch, żeby się schować, nie? No to ja mogę stanąć, nie wiem, na przykład tutaj, że w była tutaj. Chcę się schować. Czy Nie, znaczy od razu bym stawać, bo bariera trochę po amunicji zatrzyma, ale nie zatrzyma jej w 100%, nie? Ja tak słucham. Ale barierę możesz po prostu. Tak, barierę kładę tam, tylko żeby Nitro jeszcze mógł do nas wjechać i nas A zdobyć. można przez tą barierę przechodzić? Fizyczne. Nie, ma 2 cm. To dużo. Bardzo dobrze. Proszę. Usłyszeliście przez megafon: wypuśćcie zakładnika! Natychmiast! Albo otworzymy ogień! Przez taki, wiecie, wzmocniony megafon policyjny. On jest nieprzytomny, ten gość. Jest częściowo przytomny, ale taki oszołomiony. Dobrze, a ja wcześniej słyszałem, jak on rozmawia? Gdzieś w czasie obserwacji? Tak. Dobrze, to w takim razie chciałbym użyć mojej umiejętności Voice Control, żeby krzyknąć jego głosem, że nie strzelać, wszystko jest w porządku, potrzebuję, nie strzelać, jest naprawdę, nie może mi się stać krzywda. I jakby głosem tego gościa. Dobrze. I jeszcze jak on się nazywa? Rogers. Dobrze. To ja, Rogers! Przysięgam! Dobra, rzucaj na przekonywanie. Jeszcze generuję sobie Edge'a o wysokości 2 i chyba jeszcze 1 za coś. To nic mogę być. Dobrze, Łaj. zaraz znajdę. Dorzuciłem jeden stąd. Czy jest tak? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sukcesów. To, panie Rogers, proszę wyjść w takim razie, jak wszystko w porządku. Knight. Nie mogę wyjść teraz. Dobra, to już była jakby pytanie-odpowiedź, jakby No dobrze, starczy. To są 3 sekundy tylko, nie? Więc tak jakby za dużych elaboratów nie może. Knight. Może i rozsądnie jest jeszcze nie strzelać. Ale... Nie strzelam. No bardzo dobrze. Piper, czy Jej. twoja bariera zatrzymuje pociski z jednej i z drugiej strony? Yes.
Okej. Ale możesz wyjść Może tak- poza barierę i strzelić tam. Czy jestem jakby w stanie tutaj się schować i stąd strzelić do nich? Tak jest. Ogólnie ta bariera ma 2 na 2 metry, więc ona jakaś taka... No nie jest taka wielka, no. Więc możesz tylko trochę wyjść poza. Kwadrat. Przebiegłaś do następnego samochodu, wychyliłaś się i strzelasz. Piu, piu. Może być tam farta i nie trafi tak powiem barierę też. 6 sukcesów. Ile? 6. Nie, 7. Wychyliłaś się. Pocisk przebijający trafił w pancerz policyjny, roztrzaskując naramiennik i jeden z policjantów, tak jak był przyczekany za tą osłoną, tak zniknął za nią, przewracając się. Shot fire! Nitro, wjeżdżasz na ulicę właśnie. Ja widzę naprzeciwko siebie tą afałkę, tak? Widzisz tą afałkę, która właśnie ląduje, widzisz tak akurat z twojego kąta, widzisz jak jej włas się otwiera i tak jakby w ruchu tam coś z tyłu się dzieje za nią, nie? I widzisz 2 policyjne wozy zaparkowane z barierami rozstawionymi takimi anty-riot, nie? Normalnie pewnie pociągnąłbym za dźwignię ręcznego, ale że jestem zrigowany, to robię to tylko wirtualnie. Wpadam tutaj. Jakby coś takiego, żeby obrót w ten sposób. Drift? To tyłem, żeby Pilot, tutaj zasłonić. Wow. dawaj. Ale siedzę w środku, nie? Żeby było jasne, nie na A dachu. zasłonić, a moja bariera tu co? 2, 4, 6, 7. 7 sukcesów. No, przepraszam, 6. Piękny piruet na hamulcu, stanąłeś tyłem do afałki i bokiem do wozów policyjnych. Jakim samochodem jadę? Range Roverem 2050. Nówką sztuką. Dobra. Teraz Viper. Zasłonił, nie dość, że masz po drodze osłonę magiczną, to już teraz samochód stoi po drodze, więc jakby... Nie, jest bardziej chciałam tą zasłonę dać kawałek dalej, żeby mógł wjechać przed nią, żebyśmy mogli wejść i żeby chroniło to. To już chciałem przestawić. Nie, ona, Nie, ona ja mówiła, że wrzucam. tak. A, że okej, Tak, ja- dobra, rozumiem. Tak. Nie ma problemu. Więc jak widzę, że on podjechał, to wsiadam szybko do auta. Wpadasz do auta. Tak. Go, 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 go! I wyszli tam. Jako pierwsza skoczyłaś do samochodu. Teraz moja kolej. Najpierw jest w aucie. O. Zużywasz na to punkty akcji? Podają Co to jest? medycy bojowi. Najlepsza klasa ever. Ty, że medyk to już bojowy. Bojowo leczy? Tak. Najpierw ja tam Life preventing. Idą. do mnie. Jakby strzeliła czy coś. Po prostu szybko wsiadaj. No dobrze. Dlatego Naj. Tak, wystrzelam do ciebie, bo tylko cię widzą, pozostali są za osłoną albo w samochodzie. Czy ja chciałam być za osłoną? Jesteś za osłoną, tak. Masz dodatkowo 2 kości do defense poola. 5. 5 sukcesów. Dostajemy czas na kolejną rundę? Czy zaczęła kolejna runda, czy nie? Tak, zaczęłaś. Kanonada strzałów. Zauważyłaś, że po tym jak pocisk uderzył cię w ramię, rzuć sobie body. Same body kostki. To jest atrybut pierwszy z lewej. I dwóch. Tylko body. 2 sukcesy? Tak. 2. To masz 3 ogłuszające. Zauważyłaś, że była to gumowa kula, która uderzyła cię w klatkę. Byłaś kawałek wysunięta. Patrząc na to, jaką kanonadę zastosowali policjanci, to i tak miałeś farta, że tylko jedna kula cię sięgła. I Johnny, do ciebie strzelają medycy, więc też możesz... Ja się zasłaniam tym gościem. Nice. Okej. Masz w takim razie 3 kostki za osłonę. Dobra. 1, 2, 3. To była 5, tylko się przewróciło. Widziałaś to? Tak.
Sześć. To 9 ogłuszających. Za 6 sukcesów? A rzuca body, czy nie? A, przepraszam, body jeszcze rzucasz. Tak, nie jest. A czemu samo bogi? Bo to już jest soak roll. Zaraz wszystko będzie jasne. Jedno? Ja myślałem, że mam źle. Don't worry. U ciebie miałem słabe rzuty akurat, na niego miałem to są kości. Duża ilość kości. Masz dwie kości? Jeden sukces, ale przerzucam sobie za edge'a. No pewnie. Jest sukces, 2 sukcesy. Poczułeś taką, zasłoniłeś się gościem i większość amunicji, znaczy wystrzelonych pocisków trafiała gdzieś na boki, bo bali się trafić Rogersa, ale jedna krótka seria trafiła jego, powodując, że on się zwinął z bólu, tylko tak na chwilę byłeś odsłonięty tak przez kawałek i w tym momencie dostałeś taką krótką serię prosto w czaszkę. Znaczy te gumowe pociski odbiły ci się od głowy, powodując jakby lekkie wstrząsienie mózgu. Poczułeś krew w ustach i fotel, w którym siedzisz, nagle wstrząsnęło. Okay. O, sorry, gościu, który steruje VR-ką. Mała ta, nagle wszyscy podnoszą się wasze hełmy. Mały problem mamy tutaj techniczny. Johnny, pomyślałeś sobie, że widziałeś, że tak się to skończy. Jak zapłacisz gówniane pieniądze, to byś miał gównianą usługę. Wiem, że chcieliście super test na Hot Pursuit, ale kurde, coś się zepsuło. Widzicie, gdzieś tam się kopci sprzęt, gościu z gaśnicą zaczął gasić. Czyli my jesteśmy w salonie gier. W salonie takim wirtualnej rzeczywistości. No. Mówiłem wam, że byle sprzęt za mną nie nadąży. Następnym razem wrzucę więcej kredytów, żeby mieć jakieś lepsze bronie. No dobra. Jak tylko naprawimy, to damy wam znać. Taki grubszy gościu w koszulce na ramionczkach, który właśnie ogarnął ten mały pożar z przeciążenia. Bo za dużo daliście tutaj danych. Tutaj Mac, tutaj Rigger. No, za dużo tego było. Za szybko dawaliśmy. Poza tym za szybcy trochę jesteśmy. Nowy system macie tyle. Naprawimy, będzie lepszy. Tak, właśnie, gówniany system. John. My wszystko dobrze żeśmy zrobili. Ale krew czujesz w ustach, nie macie żadnych obrażeń, tylko czujesz jakby ten system, jak dostałeś taką mocną serię, to czujesz, że takie było jakieś przeładowanie, które spowodowało, że miałeś lekki feedback, tak, że masz albo się ugryzłeś, albo po prostu to przeładowanie spowodowało, że metaliczny posmak w ustach. Tak, dokładnie. Człowiek czuje, że żyje. Teraz czujesz metaliczny posmak w ustach i lekki smród sfajczonej elektroniki. Cofają się nam te stan. Tak. Nie dostaliście tych stanów tak naprawdę. No dobra, a ma ktoś pożyczyć jeszcze jakieś drobne, bo tu jest jeszcze parę gier. Nadmiłość mi. Bez sensu zepsuty Wiesz, jak to sprzęt. się ma znowu po chwili rozpieprzyć. Będziemy od nowa znowu zaczynać i od nowa. Ale nazbierałem już 98 kredytów, jeszcze 2 i będę miał miśka. Albo przynajmniej gumę do rzucia. Prawda? Następnym razem kupię ci sobie. Tak, taką specjalną. Dzwoni twój telefon, twój comlink. Na wyświetlaczu pojawiło ci się, że to fixer, J-Elite się nazywa. Kiedyś z nim pracowałeś, jakby dzwoni w środku, znaczy późnym popołudniem, więc pewnie robota, nie? Hej, Chamer! Liczyłem na to, że szybko odbierzecie. Mam dla was szybką robotę i próbuję zebrać do niej zespół. Mam naprawdę solidną ofertę na stole ze względu na krótki czas realizacji. Pani Johnson prosi o eskortę podczas dostarczenia paczki. Johnson płaci 120 000 nujenów ze względu na pilność zadania. Ja oczekuję standardowej prowizji dla fiksera w wysokości 30%, co pozostawi wam 80 000 nujenów. Pani Johnson się spieszy, więc nie marnujcie czasu. Właśnie wysyłam wam lokalizację odbioru i spotkania. W pliku znajdziecie zdjęcie kobiety, z którą macie się spotkać. Poda wam miejsce dostawy, gdy już będziecie na miejscu. Powiedziała, że Credstick będzie na miejscu zrzutu. Wysyłam wam również rezerwację, dzięki której możecie wejść na teren hotelu Amus. I teraz możemy jakby kontynuować to.
Czy on biegł i wyszał Po prostu szybko mówił, ze względu na to, że sprawa jest pilna. Tak. No to ja jeszcze mówię mu, ale poczekaj, no rozumiem sytuację, że potrzebujesz ludzi na teraz, ale my aktualnie musielibyśmy porzucić bardzo ważną misję dla tego rana, więc możemy się zgodzić, ale na 20%. Co? Przekonywanie, proszę. Że 20% prowizji mu tylko dajesz, tak? Tak. Okay. Myślałam, że my tylko 20%. Nie. 30 Teraz to jest myślałam, że aż tak bardzo masz do tego logika. Potem Mało to. biały tak, dzień. cofa nam się do maksymalnego naszego Tak. standardowego Okej. tak? Why? Why not use? Oh no. 3, A daj O, stay. 4, 5, 6, 6. Dice jest dla frajerów. Dokładnie. Poza tym chyba ma Logic 6 1, sukcesów, więc on nie może ale korzystać. Przerzucam sobie za Edge'a, bo generuję w każdym teście Dobrze, Edge'a, oczywiście, tak. więc jest 7 sukcesów. Potem ci powiem. Dobra, mogę się zgodzić na 25%. Ja nie, procenta mniej. Niechętnie i z wielką łaską, ale... A ja wiem, ty zawsze tak. ale niech będzie. Dobra, to dam wam to, żebyście mieli taki handout, żebyście pamiętali, co macie do zrobienia. Dobra, ja robię przesyłam wam wszystkim SMS. Tak, przyszły do was lokacja na Comlinku z informacją, gdzie jedziecie. Jesteście w Takomie, w tym klubie gier i Jarki, i również w Takomie jest ta lokalizacja, gdzie musicie podjechać, hotel Amuse. Okej. No to ruch. Ach, no dobra, ja mówię, ale wrócę tutaj do tych gości. I tyle Macham piwa. tymi żetonami, które... Jasne, ja to wszystko ogarnę. Ten grubszy gościu tutaj. Następnym razem ci się spali mózg. Tak zwany no life, który tutaj wszystko ogarnia No. i połowę życia spędza w VR-ce. Jak nie więcej. Zupełnie jak moja matka. Wyszliście na zewnątrz salonu. Widzicie nowy, piękny Range Rover 2070. Jest marzec, a ten samochód wyjechał z linii produkcyjnej prawdopodobnie gdzieś w lutym. I nie ma na nim kawałeczka brudu. Szedłem. Dokładnie taki sam jak w VR-ze. Ja podchodzę i robię klasyczny gest każdego gościa podchodzącego do samochodu, który będzie oglądał. Opieram nogę o koło i tak... Mówię, no, nice, dobra fura, no. Mhm. Mówisz to Ciężko po tak. kole. No, Samemu, Wiem, co piechotą, mówię. bez nóg. słuchaj, najważniejsze to żeby było miękko. Piorunująco. No do wozu, załoga. A, No dobra, to shotgun! Katemet. Zaatakowało was miasto, odgłosy miejskie, zapachy, lekka mgła taka chodząca po ziemi, która jest generalnie chłodna, jest marzec, ale taki dosyć chłodny. Śmierdzi smogiem, miastem i generalnie słychać cały czas przejeżdżające samochody. Wsiedliśmy, tak? Wsiedliście do samochodu, zatrzasnęły się cicho od razu Trzaskamy! delikatnie poza... Oni nawet jak chcą trzasnąć, te drzwi są tak ciężkie, że są automatyczne hamulce, więc w pewnym momencie te drzwi się zatrzymują i domykają się same. Od razu hałas się odciął. Witamy na pokładzie Range Rover 2070. Dzień dobry, panie Craig. Dokąd chciałby pan dzisiaj jechać? Na tylnych siedzeniach pojawiły się wam te wyświetlacze z systemem entertainment. Możecie sobie wybrać kanały. tu masz stoję VR. A z auto, gdzie jest Barek? Tu ci powiedział. Jak masz ustawione? Czy reaguje na pasażerów? Czy Nie. Hotel Amuse Takoma. Ależ oczywiście. Abracadabra. Włączamy się do systemu grid. No i tam pokazujecie, że od razu taki pik, dojedziecie za tam 32 minuty. I ruszyliście. Czy można to jakoś przyspieszyć? W sensie, czy są miejsca, gdzie grid cię nie będzie łapał? Tak, znaczy w Takomie grid nie jest obowiązkowy.
zwłaszcza takich poza rush hour, nie? Są w rush hour... Jesteśmy w miejscu, gdzie nie musimy i do tamtego miejsca, gdzie jedziemy, jakby po drodze też nie musimy nigdzie się włączyć, tak? Mogę przejąć. Nie musicie. W downtown jest grid obowiązkowy, że nie możesz tam jeździć sam. Natomiast w reszcie w Puyallup na przykład, czy w Barrensach w ogóle nie obowiązuje grid, tam się jeździ jak się chce. A w większości dzielnic w rush hour, nie? Czyli tam między 13 a 17 jest obowiązkowy grid, a poza już jak nie ma takiego ruchu, to możesz sobie jeździć sam. Dobra, Ręcz, to za długo będzie trwało. Oddaj mi kontrolę. Kontrola przekazana. Nie słucha. Sprawdzam tylko. Ręcz, mamy tą opcję katapulty pasażera? Przykro mi, panie Craig, ale ta opcja nie została jeszcze zamontowana. Wiedziałem, że o czymś zapomniałem. Nie nadal No to rura. imienia? Coś? Mówisz tak? Rower. Rower. Jeszcze nie ochrzczony. Może Nówka, chromka, niebieganka. No i tam jadę. I ruszyłeś, no. Mir. Nie, ja myślałem, że bardziej Lucy. Ale jeszcze nie wiem. A on nie ma przypadkiem męskiego głosu? A to nie jest A problem. ty, no, hello. Proszę być tolerancyjny. Może go zraniłeś. Wiesz, jaki się utożsamia Did you samochód. assume his gender? Zaraz wysiądziesz. Zauważyliście, że jeszcze nie mieliśmy nigdy zlecenia, żeby przewieźć albo porwać, albo nie wiem, cokolwiek zrobić z brzydką babką? Bo żeby to zrobić, to trzeba nam zapłacić i... No może jakiś mąż chciałby się pozbyć żony. Tak. Ale chodzi, że Johnsonowie zazwyczaj są bogaci, więc po prostu atrakcyjność proporcjonalna jest proporcjonalna do wartości pieniędzy, tak. Cieszę się, że to zauważyłaś od razu. Tak to jest. Portfel, ładna buźka. Ale w waszym systemie entertainment nagle pojawiły się wiadomości, więc wam je puszczę. Komaksy LTV tworzymy jutro i nasze innowacyjne technologie i zaangażowane zespoły pracują na rzecz rozwoju naszego miasta. Z naszymi nowoczesnymi rozwiązaniami projekt remontu sieci metra w Seattle postępuje szybciej i sprawniej niż kiedykolwiek. Bezpieczeństwo i ochrona środowiska to dla nas priorytety. W Komaksu dbamy o to, aby nasze projekty były bezpieczne dla pracowników i przyjazne dla środowiska. Dzięki współpracy z Komaksu Seattle wkroczy w nową erę urbanizacji z nowoczesnym, efektywnym i przyjaznym dla użytkowników systemem metra. Komaksu LTV. Razem budujemy przyszłość Seattle. Ból głowy, ból brzucha. To na specjalne życzenie. Miesiąca. Macie go. Czyż życie nie jest pełne niespodzianek? Ale nie martw się. Nitrosan od Evo Corporation tu jest, by uratować twój dzień. Nitrosan szybko i skutecznie radzi sobie z bólami głowy, brzucha, bólami menstruacyjnymi, a nawet, no wiesz, Bólem dupy. tymi mało eleganckimi problemami z gazami. Nitrosan pozwoli ci cieszyć się życiem bez bólu i bez dodatkowych niespodzianek. Nitrosan, bo życie jest zbyt piękne, aby spędzać je w bólu. Gwarancja jakości Evo Corporation. Powiem ci, że Dzień mogłeś dobry, kupić Seattle. coś bez Jest 20 marca, reklam. a to są wiadomości Channel 7. Wita Was Oliwia. Zaczynamy od pogody. Dzisiejszy dzień przynosi nam deszczowe chmury nad miastem, z temperaturami oscylującymi wokół 10 stopni Celsjusza. Pamiętajcie o płaszczach przeciwdeszczowych, jeśli wybieracie się na zewnątrz w najbliższym czasie. W dziale biznesowym trwają intensywne negocjacje między dwiema megakorporacjami, Evo i Komatsu Ltd. Komatsu, po zdobyciu intratnych kontraktów budowlanych w Seattle, stało się obiektem negocjacji ze strony Evo, które dąży do zakupu mniejszej korporacji. Eksperci przewidują, że połączenie tych dwóch potęg może znacząco wpłynąć na krajobraz korporacyjny naszego miasta. Na froncie przestępczym wzrosły podejrzenia co do działalności zorganizowanej grupy przestępczej Wory w Zakonem. Ostatnie akty przemocy w mieście zostały powiązane z porachunkami mafijnymi z udziałem tej rosyjskiej organizacji. Lone Star ostrzega przed eskalacją przemocy i apeluje do mieszkańców o ostrożność. A teraz, na lżejszą nutę, świat mody. Witamy nowego projektanta na scenie Seattle. Aleksander Birelaj,
znany z niekonwencjonalnych i odważnych projektów, wypuszcza swoją najnowszą kolekcję letnią. W kolekcji dominują żywe kolory i futurystyczne kroje, a pokaz mody zaplanowany na przyszły tydzień już budzi duże zainteresowanie w świecie fashion. To wszystko na dzisiaj w wiadomościach Channel 7. Dziękujemy za oglądanie i życzymy spokojnego wieczoru. Do zobaczenia jutro o tej samej porze. Oliwia życzyła wam spokojnego wieczoru i mniej więcej w tym samym momencie zajechaliście pod Hotel Amuse. Powiem ci, Nitro, że mogłeś już przestać skąpić na wersję bez premium i pozbyć się tych Nie wiem, reklam. katapulta będzie pierwsza. Idzie sobie. Ale przejdziesz się po nią, czy... Polecieć, no. Bardzo dobry pomysł. Ale to jak tylko zostanie mi wypłacone moje 120 minus 25%, no dużo pieniędzy. Raz, dwa, trzy, dużo. Dokładnie, tak, na moje zielone, żółte oko. Nie wiem w sumie jakie mam oczy, bo nie widzę. No ale to daj znać, że podjechaliśmy, czy coś? A, no tak. Właśnie miałem to robić. No, już się coś zadrapało. Co tam? Jesteśmy? Nie, to fajnie, ale to wejdźcie do środka chyba. Ty, no nie będziesz chyba do mnie dzwonił za to będzie taki ran? Pomyłka. No. Chodzi o to, że to było nasze hasło na wejście. Tylko sprawdzałem coś. Tylko nie, no po prostu ustalamy sobie hasła też czasami z ludźmi, żeby było wiadomo, że to my. Teraz dzięki temu, że ja powiedziałem hasło, to patrzcie na to. Podchodzę i pukam. Puknąłeś w drzwi hotelu, takie drzwi bramowe, że tak powiem. Kiedy raz je uderzyłeś, one tak jakby lekko się uchyliły, nie? Widzicie, generalnie co spostrzegawczy z was zauważyli, że jest taki jakby wzmożony ruch dronów policyjnych. Może nie samej policji jeszcze, ale jakby drony policyjne w tej części miasta aż tak często nie latają, nie? To może bardziej w downtown jest typowe, więc coś jest na rzeczy w okolicy. A drzwi do hotelu widzisz, że jest wyłamana, wyważony zamek. Ktoś się nie bawił w jakieś deszyfrowanie, tylko po prostu go albo skopa, albo jakimś łomem wyrwał i drzwi się po prostu otworzyły, nie? Widzisz hall. To jest hotel zautomatyzowany, bukowania są przez internet. Jak to ma nazwa wskazuje, pewnie bukuje się na godziny, ale ktoś tu wszedł bez pozostawiania śladu bookingu. No okej. To ty stoisz przy drzwiach, wy wychodzicie, Nitro? Ja się przyglądam na razie przez okno, co się dzieje. No okej. Oni są przy drzwiach hotelu. No, ktoś tutaj za mocno pukał. I Taki nie mówię hotel. No, ukradłeś mi żart, chciałem go kontynuować. Ach, jesteś taki szybki. Nagle bam, bam, bam! Strzały w holu, takie rozniosły się echem po całym hotelu. Jakaś seria. Okej. Biegnę. Ja dopytam. Ja też Miecze. Ty też jakby słyszałeś oczywiście zgłuszone, oni takie głośniejsze, nie? Te strzały w tych korytarzach były jakby mocno słyszalne. Ruszyliście biegiem korytarzem w kierunku, w którym wydaje wam się, że dobiegły strzały. Poproszę was o rzut na percepcję, czyli intuition plus percepcja, żeby określić, bo to jakby ten hotel ma kilka odnóg, żeby powiedz odpowiednią. Percepcja. Jest umiejętność. Po prostu nie kupiłeś. A, to nie mam. Kurde, mogę sobie kupić. Więc sobie rzucę tak dla beci. Jeden sukces. A już wziąłem 10 kośćmi i też mam jeden sukces. Macie was uratuje. Tak, 4. Viper! Rozejrzałaś się i twoja intuicja mówi ci, że to korytarz po lewej stronie, stamtąd dobiegły strzały. Wy tak nie jesteście pewni, nie? To był taki huk, który rozniósł się echem i jakby stoicie, chcielibyście biec, tylko nie wiecie gdzie. Mów gdzie ładować. Tam. Okej. Ruszyłeś biegiem, wszyscy ruszyliście biegiem tym korytarzem. Nitro? Ja grzeję samochód. Grzejesz No, samochód, ktoś dobra. musi ruszyć od W razu. porządku, czekasz przy aucie. Wybiegliście korytarzem za róg i widzicie taką scenę. Na ziemi w korytarzu leży gościu
który trzyma się tak jakby na wprost drzwi, drzwi są otwarte, nie? Który trzyma się za brzuch i właśnie dogorywa, gdzie ma jakąś taką dziurę i przez ręce przelewa mu się krew. Ma na sobie jakąś taką kamizelkę, czarne ubranie, maskę na twarzy i jakby no powoli jakby już nie żyje prawie, że nie? W drzwiach jakby opiera się inny gościu, który właśnie tak się wyczołguje, jakby opierał się o drzwi, padł na kolana i wyczołguje się jakby wychodząc stamtąd. Też krew z niego się leje i ciągnie po sobie taką długą plamę po podłodze, nad nim przeskoczył inny gościu, zobaczył was i zaczął uciekać w drugą stronę. Ciągnie za sobą coś, co wygląda jak walizka i takie w tej walizce na kółkach, w takiej jakby próżniowej, półokrągłej kopule siedzi małe dziecko, które tak się patrzy i jakby ten gościu biegnie z tym dzieckiem, pistolet w ręku i zaraz rzucimy sobie inicjatywę, więc będziecie mogli działać, tylko jakby to jest w momencie, kiedy wybiegacie i dzieje się to wszystko równocześnie w miarę, nie? Papier, nożyce, kto go goni, szybko! Nie ma czasu! Raz, dwa, trzy, Ale cztery. co ty chcesz gonić? Nie wiem, to dziecko. I słyszycie wyraźnie jego głos, jest spanikowany można powiedzieć i Miena нужна ekstrakcja! Teper tylko bystro! I jakby biegnąc w tym korytarzu to wykrzyczał, no i inicjatywę zostawimy taką jak ostatnio, żeby już nie zmarnować na to czasu. Jesteście tak wszyscy. Tak, także Johnny pierwszy. Dobrze, i on wybiegł z dzieckiem jakimś, tak? Z dzieckiem na takiej walizce na kuku. Jedną ręką trzyma walizkę, a drugiej trzyma pistolet, nie? Jak dalej? Jestem w stanie do niego podbiec. W korytarz jest mniej więcej 20 metrów odległości, więc nie dobiegniesz do niego normalnym ruchem. Jakbyś wydał 15 metrów, możesz mieć maksymalnie, ale możesz rzucić sobie na atletykę plus agility i każdy sukces spowoduje, że dobiegniesz o 1 metr więcej, nie? Więc jak dorzucisz dużo, to możesz go dopaść. O kurde, to nie mam, ale a nie mogę wykonać jeszcze dodatkowe akcje. Pistolet wyprzedza ten. Jeżeli wydasz... Nie, to nie są punkty akcji, tak jak w tym. Tak, no, dlatego się pytam. Masz 3 dodatkowe akcje chyba, tak? Czy 4? Jedną bazową, a ile masz kości dodatkowych? 4 ma. 4. Nie, bo akcji ruchu nie można powielać. Możesz tylko przyspieszyć się testem. No nie ma komisji. Nie, akcji ruchu nie można powielać. Jakby to jest takie ograniczenie, żeby właśnie ktoś nie był szybszy niż samochód, nie? Aha, nie wziąłem sobie atletyki, więc mogę rzucić, mając 5 agility, mogę rzucić 4 kości tylko. No to i tak Nie jestem w stanie go dogonić, bo... Nie jesteś. No to nie rzucam. To by nic nie dało, nawet jakbym wygrał. Nie dałoby nic. Możesz po prostu pobiec i jako główną, pobiec jakby tyle co możesz, jako główną akcję swoją wykonać na przykład full defense, w razie gdyby się drugi zaczął strzelać, to będziesz miał dodatkowe kości do obrony. Dobrze. Dobra. Tak robię. Czyli przebiegłeś korytarzem. A poczekaj, powiedz mi tylko, czy tam na ziemi, zanim zacząłem biec, była jakaś broń? Tak, przy jednym z tych gości, który tam dogrywa i zresztą drugi mają broń, gdzie leżą. To ja ją chciałem złapać i wtedy dopiero za nim ruszyć. Tylko, że to i tak kawałek pobiec, nie? Dobiegasz, bierzesz broń i pistolet, tak? I ruszam za nim? I rusz za nim. Tak. Podniosłeś w biegu. Tak. Czy mogę teraz strzelić jeszcze do niego? Ruch jako pomniejsza, podniesienie jako pomniejsza. Możesz jeszcze strzelić, tak? Czyli go widzisz, tak? Tak. Nie mam na strzelaniu jakoś dużo, ale mam 10, więc... One more. Liczmy. 1, 2, 3, 4. Sukcesy. I przerzucam sobie jeden za... 4 sukcesy. 4 sukcesy. Strzeliłeś, ale widzisz też gumowa kula, paradoksalnie, uderzyła go w ramię, odbiła się jakby takim kątem, że odbiła się i uderzyła gdzieś tam w sufit tylko, w którym gdzieś tam jakaś lampa zaczęła, puściła iskry i zawisła. No jakby pancerz go. Jest opancerzony, no. Nitro, no ty nie wiesz co się... Czy oni mogą broadcastować, więc możesz widzieć to co, jeżeli ten... Ja tak, nie zaraz mogę, będziesz... To jest... A nie, przepraszam, ty jest przed Nitro. Tak, przepraszam, Night. Okej, czy podbiegnięcie jako szybka jak najbliżej mi
ułatwi strzał? Nie, jesteś tak blisko, że to nie ma za większego znaczenia. Możesz skrócić dystans, w razie gdyby potem na przykład schował się za róg, żeby już nie zniknął ci. Więc podeszłaś, podbiegłaś tak kilka kroków. Celowanie jest jako pomniejsze? Jako pomniejsza, tak? Daje ci plus jedną kostkę. W ogóle, czy on nie widzę tego pancerza, ani nie jakby ciężko jest mi stwierdzić, co jest. Wiesz co, widzisz, te pancerze mają widoczne takie na wierzchu, nie? A nogi? Nogi nie mają nóg opancerzonych. Nogę, dobra. Cold shot jako taki to jest -4. -4 kości. Będziesz miała większy damage, spowoduje, że będzie wolniej chodził, ale masz 4 kości mniej na trafienie. Okej. Ty jesteś z nami tam, Viper? Tak, jest. Nie. Zaraz będzie Viper. I masz plus 1 kostkę za celowanie jako takie, nie? Za spędzenie minor action na celowanie. To jest 6 sukcesów. Co żółte jeszcze? 7. Strzał. Taki wiesz, stoisz. Ja Wybłysk. nie mówię, to nie jest. Wybłysk, ja wiem. Ja się nie bawię w tak. Wybłysk w pistolecie, tylko takie zwolnione tempo, jak kula uderza w nogę i gdyby takie scena rentgenu, jak przechodzi przez środek kości, pękają te kości, rozpryski i na ten gość padł na ziemię, sabaka! I ten zwija się z bólu, nie? Na ziemi z przestrzeloną nogą na wylot. Viper. Czyli on już nie pobiegnie raczej. Raczej będzie miał problem. No to ja chcę jak najbliżej do niego podbiec. Nie wiem, czy Możesz. się uda, czy mi nie uda. I bez żadnego testu możesz podbiec mniej więcej na taką wysokość, jak jest Knight. Johnny jest przed wami trochę, bo biegł szybciej. To ci wystarczy, czy chcesz dalej biec? No, jak mogę dalej, to mogę dalej. Bo możesz wykorzystać pełną akcję na pełny bieg i wtedy biegniesz Jeszcze tak dalej. dalej jak możesz, tak. No tak, Albo no, możesz chcę- podbiec kawałek i rzucić na przykład czar, albo... Miałam planie czary, ale jak już leży, to nie mam planu na czary. Okej, czyli tylko podbiega. Więc jak najbardziej podbiec najdalej jak mogę. Chcę do W niego. porządku. Gościu, podbiegłaś, jesteś tuż za Johnem. Gościu jakby odwrócił się, tylko czołgając trochę, no w zasadzie dystansu żadnego nie zrobił. Przestawił coś w pistolecie i wywala cały magazynek w waszym kierunku, w zasadzie w kierunku Johnego. Ale nic nie trafił. No ty, zakląłeś moje kości. Jeden sukces mam. Rzuć ten unik tak dla proformy, ale generalnie to... Wygrałem. W porządku. Zaczął ładować tym pełnym magazynek, łuski zasypały ten pomieszczenie i nagle zaczął się szarpać z karabinem, znaczy z bronią, bo zaciął mu się w połowie serii. Nic nie trafił. No nie trafił. Pojechał po tym, chyba z bólu pojechał po suficie, tylko trochę gipsu. Taki obrysowany kulami. I tynku jest. poleciało na ciebie. Tak. No to Johnny, teraz ty możesz. No, podchodzę do gościa. Odsuwam to dziecko. W sensie zabieram mu je. I tą bańkę odkładam na bok. I chciałem go złapać w jakiś taki sposób, żeby go unieruchomić. Nie chcę go zabijać, chcę Jeszcze. porozmawiać. Na razie. Chcesz odpowiedzieć? Cicho. Tak. No on jest na skraju przytomności tak naprawdę. Ten postrzał Knight, który przecierawił mu nogę, to było tylko jedno z jego obrażeń. Już wcześniej był ranny, widzisz takie cięcie na boku, które rozryło kamizelkę. Dobra. Też z niego cieknie krew. Nachylam się do niego i tak walę mu liścia w twarz i mówię: dla kogo pracujesz? Splunął ci krwią w twarz. Ja bym chciała w tym czasie... Rzuć przekonywanie, bo nie wiem... Znaczy, ja bym chciał wtedy jak on tak na mnie splunął, to włożyć mu palec w tą dziurę po kuli, Tak. którą strzeliła Knight. Rzuć sobie na... Zamielić to. Rzuć sobie na te... Tak, rzuć sobie na Teraz mam przekonywanie. robić cały czas? Nie, możemy wyjść, z którego nie ma walki. wejść do tego pokoju, gdzie... Dobrze. rządzą, no. Dam Johnemu zrobić przesłuchanie, a Pan tortury? tak, skończyć rozmowę. Tak. Miłą pogawędkę koleżeńską.
Tak, ale generuję 3 edge'a, więc 3 sobie przerzucę. Oczywiście, że tak. On sobie zrobiłeś. No bo to jest POP. kombos. O, 1 sukces jeszcze, czyli łącznie mam 7. Masz przed sobą poważnego twardziela, ale nie dał rady, że tak Nie jest powiem. twardszy niż mój palec. Wiesz, że jest w sytuacji, w której jakby nie jest nie do pozazdroszczenia, więc... Są zwory! Co? Dwory zakone! No zdajesz sobie sprawę, że to jest... Znaczy nie wiem... Wory zakone? Wory zakone... Coś mam mówi wory zakone? No to jest ta mafia. Tobie mówi, rosyjska mafia, no. No właśnie, dobrze wiem, co to jest wory zakone. Nie rób ze mnie głupka. I mówię, imiona, nazwiska, dla kogo pracujesz, jak się nazywa twój szef? Misza Rudow! Szef! Notuje to ktoś? Słyszycie? Yep. A macie już klientkę? No ja Dobra. właśnie, Teraz przerwa. Kamera przychodzi, Knight wchodzi do pokoju. No cały Widzisz- czas jestem tak, bo ja nie wiem co tam jest. Widzisz, tak, wchodzisz z gotową bronią do strzału. Widzisz na więcej trupów. Takich jak już doszliście do wniosku, to rzezimieszków wory, którzy leżą, niektórzy właśnie jakiś tam jakby dokonał swojego żywota, wykrwawiając się. Pocięci prawie że no tak poważnie. Widzisz w drzwiach dziura jakby od katany, więc ktoś zginął pierwszy, nawet nie zdążył otworzyć drzwi, to chyba ten właśnie co umierał na korytarzu. I kobieta, która leży przy łóżku, poszatkowana amunicją jakby chyba... Wydaje się tak w głowie masz taką wizję, że... Albo inaczej, rzuć sobie na investigation. Albo na percepcję. O to chętnie. Czy w zasadzie jest percepcja, bo investigation to jest percepcja. To by się przydał Craig, ale... 3. W porządku. 3 jest całkiem okej. Masz mniej więcej wizję, jak przy to przebiegło. Przyszli tu po nią. Ona nie była gotowa na to, że będą za nim pojawić się wy, więc zaczęła się walka. Tak? Pierwszy zginął ten przy drzwiach, przybiła go kataną przez drzwi. Wpadli próbując ją pojmać żywcem, ale pierwsze ciosy katany pokazały, że jest sprawna w użyciu tej broni i kiedy zginęło 2, może nawet 3, zaczęli po prostu strzelać. I niestety nie była szybsza niż kule i zmarła. Już nie żyje. To nie jest pani Johnson. To jest pani Johnson. Sprawdzam, że nie ma credit sticka w sobie. Sprawdzasz, czy nie ma credit sticka? Well. Nie ma, ale znalazłaś jej dokument? Viper, pomogłabyś mi z tym? I tak biorę tą kulę z dzieckiem. Nie. Proszę, Nie. proszę! Nie. You own me. Nie. Za co? Bilion rzeczy? Like what? Ostatnia niedziela. Bierz to dziecko. Nie. Albo wszystkim powiem. Co tam się dzieje? Bo zaraz cię przepraszam, żebyś nie... I znalazłeś jej comlink. Okej, biorę. Rozglądam się, czy jest jakiś dogorywa, jakiś ten... jakiś chociaż dyszy jeszcze? Jakiś jeden jeszcze dyszy, no. Okej, to chcę podejść i strzelić mu łeb. Tak lekko się podnosił, mu ktoś pomógł. Ale takie... Tak. Taki most na zasadzie przyszłam posprzątać. My walczymy z dzieckiem. Tak. Gościu tam w tym korytarzu się czołga, licząc na to, że mu się uda, tak jakby odchodząc do... Tamten, tak. To ja wychodzę... Wyszła Knight, przeszła obok was. Tak, celuję i tak. Mogę? Już? Śmiało. Świetnie, strzelam. Padł. Nic nie chcieliśmy wiedzieć. Coś, czyli daleko. Cóż, wylosowałaś w nagrodę za Nie. cenny strzał dziecko! Proszę No szlak nie trafi, wychodzę za trzaskliwy. Idę tam do nich. Tak zimnym spojrzeniem na to nie zostałeś obdarowany. Każdy jest zimny. No dobra, to idę z tą kulą tak przed sobą. No niestety chyba
Porozmawiam już z panią Johnson. Miała przy sobie credit stick? Miała przy sobie swój komlink i... Na ten korytarz? Tak. Co wy się narobili? To nie my, tak już było. Za to. Jasne. Ja jednego tylko. Mamy dziecko jeszcze. No, takie małe dziecko To nie ma- patrzy na was, też- ma jakąś też nie ma. zabaweczkę taką w ręku i... Nie my mamy, tylko ty masz dziecko, proszę bardzo. Ale brawo! Pod tą kulę z tyłu, bo to jest taka kula, w której siedzi dziecko, ma podczepione kółeczka, żeby można było tego używać jako walizka z rączką i z tyłu jest podczepiona torba, w której jak tak zajrzałeś się odruchowo, to... I środki. Luchy. Tak, Jak kula chomika? coś takiego. Taka kula To ona się nie śnieżna, że rusza, można to ona się nie rusza, nie? Jest pani Johnson. Tam, ale już nie ma pulsu. I nie zabiliśmy jej. Ona już nie żyje, jak ty przyszedł. Tam wchodzę Sięgam. szybko. Hmm. Gówno znają na medycynie, Nie żywa jak... ale nie żywa jutro. Przyłożyłeś ten, tak, nie żyje. A ona nie ma żadnego kupionego abonamentu? Nie. Czy to się może przydać dziewczynom w ramach fake sinu? A nie, czekaj, rzucimy na logikę plus elektroniki. W sensie, tak? Może być. Elektronikę? Wylosowałaś. E, Najbardziej podobne do ciebie mam. Logika plus Uszy, uszy. elektronika, no. Ja schowa się w tym. Chociaż. Ma sukcesy, tak? Różne rzeczy. Co ty? Ja tego nie przeczytuję, tak, to zawsze będzie boczne. Ma aktywny wszczepiony pod skórę, dlatego go nie zauważyłeś wcześniej i zauważyłeś pod skórą, że jest jakby wezwana pomoc. Nic nie pomoże. Spytaj się, co mamy zrobić. Hej, Yy, księciuniu. A kogo? do mnie mówisz, czy do dziecka? Do dziecka. W sumie tam efekt byłby pewnie lepszy, ale zaryzykuję z tobą. Co tam? No trzeba zgłosić to zleceniodawcy, spytać, co mamy zrobić. Dobra, ja dzwonię Z tym. paczką. Ty zawsze mówisz. No dobra, to dzwonię i mówię. A do kogo dzwonisz? Do fiksera. Pip, 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 pip. Do J-Lighta. Czyli live. J-Light. Co tam? Już weszliście do środka? Słuchaj, bo pamiętasz tą rosyjską mafię, o której wspominałeś? Ja? No mówi się na mieście. A, no coś się mówi, no. No. No, cieńce w uszach są. Tak, no, ale ostrzy w kulach i które podziurawiły twoją, właściwie naszą szefową na ten ran. O, w mordę. Jep, ale to nie koniec złych wieści, bo uratowaliśmy dziecko. A, okej, dziecko jest paczką w takim razie. Być może. Dobra, zachowajcie dziecko, odezwę się. Nie dajcie, żeby... Postarajcie się, żeby nic mu się nie stało, okej? No, okej, a masz jakieś instrukcje, jak się karmi dziecko przez taką kulę? Weź sprawdź w internecie. Jezu. Dobra. How to hit. Dobra, idziecie w kierunku auta? Tak. Dobra, zmywamy się, bo tu zaraz będzie Tak. pan doktor. Kto trzyma to dziecię? No. Ja wziąłem. Shish. Słyszycie w odległości syreny policyjne. Chyba zautomatyzowane drony musiały wychwycić strzelaninę, która odbyła się w hotelu, więc zaczynają się zbliżać. Ale zauważyłeś jeszcze coś innego. Zbliżające się dwa auta jakby w waszym kierunku i twój instynkt runnera mówi ci, że to nie jest dobrze. Ruchy! Zdążę na pakę wrzucić ten... No tak, przez siedzenie, tak, do środka w kuli, tak. No on tam był pewnie też otwierany, nie? No ale dobra, to jak wygodniej. Wskoczyliście... Na tylne siedzenie, żeby trzymali. Trzymajcie go! Go! Nie, co to jest? Ciężko powiedzieć. Dziecko. To. Azjatyckie. Pasy! Powiedziałem i rura. I... Piąłem się. Tak jest, i automatycznie pozapinały wam się pasy. Ruszyłeś samochodem.
że dotlałam dziecko na ciebie. Zabębniły te koła w miejscu. Lekko pada deszcz, więc automatycznie zaczęły wycierać wycieraczki. Ruszyłeś tak jakby w pełnej prędkości od razu przyspieszając. Za wami pędzą dwa inne samochody. Piloting. Zabezpieczcie dzieciaka. Bezpieczniejszy Siedzicie z tyłu, między wami ta kula. Ja taki pas próbuję zapiąć. Dziecko. To kulę. No zauważyłeś, że jest nawet miejsce, żeby przyłożyć pasy, więc bez problemu Ja, żeby pomóc, to kładę tak rączkę na tej kuli. A dziecko tak. To twoje. Idzie. Ja jestem passenger princess. Pukam tam w tą kulę temu dziecku. Nie puka się w terrarium. Znaczy w... No. Jak tam w ludzie? Nie wiem, jak się ty nazywa. Mogłoby w każdy sposób. Weź nadać mu imię. Dobrze. Ile miałeś kości? No tyle. Lud. To też rzuciłeś? Ta jedna logika rzeczywiście wychodzi na zewnątrz. No i lepiej. Proporcje się zmieniły, teraz tylko 4-1. O, jeden przebiłeś ilość jedynek, tak? 5 sukcesów? W porządku. Oni mieli przewagę prędkościową, więc jakby dogonili was, przynajmniej jeden z nich, także jest tuż za wami. Widzicie, że z okien wychyliło się dwóch gości z karabinami i zaczynają do was strzelać. Nowiuszki lakier. O, no. Masz AC? Jestem w stanie zrobić, znaczy nie wiem jak ten, szyba tylna. Cool. Tam? Poszła szyba tylna? Jeszcze nie wiem, ale... Ja bym w tym momencie chciała zrobić znowu moją ukochaną ścianę. A i wy to... Tak, przewalili. Czy mogę to zrobić w samochodzie? Po prostu? Chcesz to robić w samochodzie? Dobra, Tak. to się... Scena jedzie za tobą, czy jak ty? Nie, musimy no stoi. postawić. Ona chyba działa dopóki ją widzę. Czyli musisz... Tak powinno być. No to jest... Kurde, jesteś saj. A w lusterku? Czy się liczy? Craig, rzuć body pojazdu, co? Ale mnie denerwujesz. Pyterko, kość. 6. Taka kamera pościgowa, że tak powiem. Samochody śmignęły, jeden, dwa, drugi, trzeci. I takie zbliżenie na tą amunicję, która tak uderza. Pum, 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 pum. I tylko takie lekkie wniecenia, gdzie ten lakier, no, po prostu pancerny samochód. Nie? Się Macie. wyklepie. Proszę się nie złość. A, Craig, jesteś podłączony, tak? Okej. Craig Z reflektorami. Tak. Poczułeś jak łaskocze mnie w paru miejscach lakier odpryskuje z twojego nowiuszkiego range'a. To byłeś. No to tyle. Słucham, czar. Tak, no to chciałam rzucaj. czar i się odwracam. Robię zium. Tam z tyłu, żeby było. I to muszę rzucić. 5 sukcesów, dobra. Przez to, że ta bariera jest niewidzialna zupełnie, jeden z samochodów tak jakby w miejscu się zatrzymał, uderzając, zgnieciony przód, ci w środku uderzyli głowami o ten i tak jakby tylko taki dym został, nie? A drugi samochód jechał trochę z boku i jest bliżej was, śmignął obok. Sabaka! Widzicie przełączenie do takiej jakby stacji kontrolnej. Widzowie widzą jak Lone Star, i tam ci oficerowie Lone Star siedzą przy biurkach i jeden operator drona patrzy. Sir, mamy tutaj jakiś pościg na ulicach, śledź to, coś kliknięcia, nie? Dron leci, właśnie zobaczył jak jeden z samochodów uderzył. Nielegalne użycie magii, sir. W porządku. W waszym samochodzie nagle pojawia się taki oficer Lone Star, jakby do was broadcastuje. Tak, Range Rover 2070, prosimy o zjechanie i zatrzymanie się i zjechanie i wyjaśnienie sytuacji. Coś odpowiadacie? Nie. Ja? Okej, czyli Bandyci do nas strzelają. ten z tyłu wyszedł i strzela do nas. Nie ma żadnego na zewnątrz. Wychylił się. Okej, jakiś inny się jeszcze wychylił? Nie, tylko jeden na razie. A mają... W drugim też był wychylony jeden, ale został rozbity o ścianę.
Przez jedno okno wychylone jest, bo jest tylko jeden samochód, bo drugi się już odbił, nie? No tylko i jeden w właśnie. samochodzie, czy ktoś jest wychylony? Tak, jest. Super, to ja bym chciała z tym przypięta. Możesz się obrócić i strzelić, no o co ci Tak, chodzi? tylko bardziej zastanawiam się jak przez szybę, że to No, będzie szybę musisz trzeba zrobić byłoby otworzyć. Nie, no tam jest przycisk. No to albo co otworzę, albo na zasadzie drzwi, żeby ten i... A, drzwi uchylić. Mhm. Okay. No to twoja decyzja. Otwierasz drzwi, czy możesz? Tak? To otwieram drzwi. Uchyliłaś drzwi, od razu słychać taki szum większy z zewnątrz, jakby hałas i takie ting. Panie Craig, drzwi zostały otwarte. Czas jazdy. Strzelaj. Czy mam zacelowanie? Tak, masz celkę. Nie trzaskaj. Nie mogę, bo ledwo co otworzyłam. 15, 6, pełen. To i to. 20. Weźcie kości? Yep. 6. 6 sukcesów. Silvergana. Tak, twój strzał trafił. Nie gumowy. Nie, ja wiem, że nie gumowy. twój strzał trafił. To usłyszałaś taki przytłumiony z odległości w tym tłumie, szumie samochodów, usłyszałaś krzyk trafienia, ale nie zlikwidowałaś gościa. Okej. Po prostu go trafiła. Johnny, czy ty coś robisz? Za zabawą Tak, ja chciałbym odpowiedzieć temu samochodu. Dobrze. Ja mówię, Czy policjantowi? tak. Drogi panie, z tej strony Tony, chciałem zgłosić pewną awarię. Otóż tak się składa, że właśnie prawdopodobnie ludzie, którzy chcą zagrozić naszej klientce, pani... Gdzie jest ten dowód? Nie. Pani Sugiyama Satomi ostrzeliwują nasz samochód i dzieją się tutaj rzeczy niestworzone, których ja też nie rozumiem. Dobra, wrócę na przykładowanie. Całkiem długo mówisz jak na strzelaninę. No właśnie, dlatego gra na czas, ewidentnie. O nie. Craig, no piloting poproszę, bo każdy już sobie Jak zrobił. to jest z tym gridem? Nie chciałbym się narzucać. Czy mogę gdzieś wyjechać w jakieś miejsce, gdzie ten grid mnie nie łyknie? Bo oni mogą chyba zdalnie mi, jak jestem na gridzie, wyłączyć, nie? Tak, ale możesz być wyłączony z grida, nie? Nie musisz się włączyć z grid. To jakby samochody, ja wiem, że to jest Po co jakby... kupuje się te... Nie, bo jest taka modyfikacja, że inaczej, jak jeździsz niezgodnie z przepisami, albo jeździsz poza gridem, a powinien być w gridzie, to dostają warning. A ta modyfikacja powoduje, że grid myśli, że jesteś nadal w gridzie i jeździsz zgodnie Mam drugie z jeszcze zasadami. pytanie, jak daleko jest do jakiegoś kanału, czegokolwiek? Tak, żeby się ukryć, tak? 7. Rzuć sobie jakąś wiedzę na temat 7. dobrane odpowiednio, żeby zlokalizować. 7 sukcesów? Tak. W scrollu? Proszę czekać, sprawdzamy. Widzicie jakby kilka osób, już jakby na początku tylko wyłapany był jeden, już widzicie kilka monitorów, które pokazują tą sytuację z różnych kątów, jak śmigacie i tam te policjanci, ci Lone Star analizuje sytuację. I pokazane jest taki, jak tak jak rozmawiał z wami jeden oficer, to inny oficer rozmawia z tym pojazdem, Nissan Doberman, proszę o wyjaśnienie sytuacji. A odpowiedzi taka kwadratowa głowa z brodą. Jesteśmy licencjonowanymi łowcami nagród. Ścigamy porwane dziecko. Broadcastuje naszą licencję. A czy może mi pan powiedzieć, dlaczego to dziecko jest tak ważne? Bo szczerze mówiąc, trochę nietypową sytuacją jest pół miasta zabijające się o jakiegoś gluta. Tak mu daliśmy na imię tymczasowo.